Siema, tu Wahacz. Honda ZR-V to model, który wyjściowo nie jest tani, ale zdecydowanie dostarcza argumentów, aby się nim zainteresować i nazywanie tego samochodu podwyższonym Civiciem ma uzasadnienie. Przyjrzyjmy się bliżej temu uzupełnieniu luki w gamie crossoverów Hondy. Konkretnie mam tutaj na myśli propozycje dla osób, które poszukują kompaktowego modelu tego typu o długości około 4,5 metra, bo ZR-V mierzy dokładnie 457 cm długości i 184 cm szerokości. Mniejszy HR-V ma długość 434 cm, a flagowy i nowy CR-V to 470 cm, zatem bohater tego filmu skutecznie wpasowuje się do środka oferty, a też trafia na podatny grunt, ponieważ auta tego typu cieszą się dużym zainteresowaniem klientów. Jak na nową Hondę przystało, mamy tutaj do czynienia z obecnością wewnątrz nadwozia zwykłego układu hybrydowego, przy czym względem innych modeli tego producenta w ZR-V to nadwozie jest wyraźnie inaczej zaprojektowane i Honda zdecydowanie nie idzie na łatwiznę, tworząc swoje modele na zasadzie kopiuj wklej i nawiązania do Civica w tym obszarze akurat nie mają zbytnio racji bytu. Osobiście jestem zwolennikiem przodu ZR-V-a, ponieważ dostajemy tam groźny i jakby trochę niezadowolony wygląd świateł i atrapy chłodnicy i ma to swój urok. Z kolei linia boczna i tylna część nadwozia są już znacznie spokojniejsze i szkoda, że Honda brała taką strategię, biorąc pod uwagę potencjał frontu samochodu, no ale dla fanów neutralnie wyglądających crossoverów z trochę delikatniejszymi ogólnymi liniami będzie to dobra propozycja. W testowanej najbogatszej wersji Advance dostaje się wzór 18-calowych felg dedykowany tej odmianie i to by było na tyle. Chcąc mieć zmodyfikowane zderzaki i trochę ostrzejszy wygląd, trzeba zdecydować się na wersję Sport. We wnętrzu z kolei Honda odpaliła już Xero, ponieważ projekt deski rozdzielczej jest zbliżony do Civica i jedynie bardziej fikuśny tunel środkowy wyróżnia ZR-V. Nie mam, przyznam, o to pretensji, bo efekt końcowy jest bardzo przyjemny dla oka, chociażby z listwą łączącą nawiewy. Dodatkowo mamy tutaj tradycyjne i przejrzyste rozmieszczenie instrumentów pokładowych. Jedynym wyraźnie niestandardowym rozwiązaniem, jeśli chodzi o sposób obsługi ZR-V, jest zmiana biegów oparta o przyciski. Wymaga to przyzwyczajenia i właściwie tylko tego, ponieważ te przyciski są od siebie tak różne, na przykład jazda do przodu i do tyłu, że nie da się ich pomylić i nie jest to moim zdaniem gorsze rozwiązanie niż taka klasyczna dźwignia. Elektroniczne zegary z 10-calowym ekranem występują w ZR-V wyłącznie w wersji Advance. W biedniejszych mamy 7-calowy wyświetlacz. W lewej tarczy tego, co dostałem ja do testów, jest głównie możliwość zmiany źródła dźwięku. Można też sobie wyłączyć zupełnie informacje o tym, co aktualnie jest zapuszczone, powiedzmy, w systemie multimedialnym. Z prawej strony mamy z kolei bardziej informacyjnie rzeczy związane z jazdą. Szkoda, że nie można miksować sobie wskazań w lewej i w prawej tarczy. Na przykład wolałbym mieć w jednej tarczy komputer, w drugiej działanie układu hybrydowego, a niestety nie ma takiej możliwości, ale można sobie tą dosyć długą listę, jak widzicie, skrócić w pewien sposób, ponieważ jest możliwość wybrania zawartości niektórych z pozycji, więc ona może być bardziej spersonalizowana. Można też sobie zmieniać trochę układ. Niestety nie można na przykład odpalić mapy na całości, więc pod tym kątem ta funkcjonalność nie jest jakaś wyróżniająca się, no ale też dostęp do wszystkich najważniejszych informacji jest i nie stanowi on problemu. Wynika to z faktu, że na kierownicy mamy osobne pokrętła do sterowania każdym z zegarów. Biorąc pod uwagę funkcjonalność tego lewego, osobiście nie uważam, żeby całe pokrętło do sterowania nim było wymagane. Zdecydowanie bardziej już przydatne jest to prawe pokrętło i ogólnie jest ok pod kątem obsługi elektronicznych zegarów. Na kierownicy mamy też z prawej strony sterowanie aktywnym tempomatem, z lewej strony obsługuje się system multimedialny. Nie stanowi to żadnego problemu. Na kierownicy mamy też jeszcze jeden przycisk służący do odpalania i podgrzewania. Jest on ulokowany w niestandardowym miejscu, ale biorąc pod uwagę jego funkcjonalność, też w logicznym. Z kolei w każdej wersji testowanego modelu dostaje się najlepszy system inforozrywki do niego przeznaczony z 9-calowym ekranem. Na dole i na górze belki trochę zmniejszają powierzchnię roboczą, ale przydają się one, ponieważ można dzięki nim w łatwy sposób przełączać się po najważniejszych modułach. Też na przykład jest odpalana nawigacja, to mamy wskazania z systemu audio cały czas dostępne, więc ekran domowy składający się wyłącznie z kafelków ze skrótami jest dzięki temu ok. Można też sobie modyfikować kolejność tych kafelków, czy też zawartość menu dolnego. Jeśli chodzi o ustawienia pojazdu, to
Tak jak w innych miejscach, chociażby w systemie audio, nie ma problemów z tym, aby się połapać. Ten interfejs nie wygląda jakoś bardzo nowocześnie, tak jakby się korzystało z tabletu. Jest bardziej tradycyjny, ale nie sprawia to, że jest niewygodny. I całkiem ok, to wszystko zostało tutaj zaprojektowane. Obecność przycisku domowego, też przycisku wstecz jeszcze ułatwia życie i ogólnie z tego systemu korzysta się bezproblemowo. Wyświetlacz ma także wysoką rozdzielczość, dobrze reaguje na dotyk. Jeśli chodzi o integrację ze smartfonami, to Apple CarPlay jest bezprzewodowy, Android Auto niestety tylko po kablu. Panel klimatyzacji w ZR-V jest w pełni fizyczny, mamy pokrętła, fizyczne przyciski, co skutkuje wzorową ergonomią. Też przyznam, że ładnie się on prezentuje z tymi pokrętłami, które dodatkowo, tak powiedzmy, satysfakcjonująco działają, ponieważ mamy klikanie podczas obracania, też odpowiednio dobrany opór. Widać, że ktoś podczas projektowania tego modułu się postarał. Ładowarka indukcyjna pojawia się w testowanej Hondzie od środkowej wersji Sport. Mamy też z przodu gniazdo 12V oraz dwa USB pomysłowo ulokowane, ponieważ jeden znajduje się tutaj od strony kierowcy w standardzie A, a drugi od strony pasażera jest w standardzie C. Pomysłowość polega na tym, że tutaj w sąsiedztwie mamy półkę wykończoną gumą, gdzie akurat można położyć ładujący się na przykład smartfon. Z tyłu mamy kolejne dwa porty, tym razem oba w standardzie C. Gdyby jeden z nich zamienić na A, pod kątem praktycznym moim zdaniem nie wypadłoby to źle. Sposób obsługi jest zatem argumentem przemawiającym za ZR-V, ponieważ jest to co prawda nowy model, ale producent nie starał się tutaj kombinować i postawił na sprawdzone rozwiązania, które po prostu działają. Aby wejść w posiadanie tej Hondy, przygotować trzeba minimum 189 900 zł, bo tyle kosztuje bazowa wersja Elegance. Rozmawiamy tu zatem o kwocie znacząco wyższej niż ta, od których startuje większość propozycji konkurencji w tym segmencie, a też zahaczającej już o crossovery marek premium. Takie ukształtowanie cennika wpisuje się jednak w strategię Hondy w ostatnim czasie, która proponuje już w podstawie dobre wyposażenie, a także napęd hybrydowy, które podwyższają cenę. Decydując się na bazowe Elegance, można liczyć już na większość przewidzianych do tego modelu systemów bezpieczeństwa, dostęp bezkluczykowy, czujniki z kamerą cofania, nawigację, dwustrefową klimatyzację, światło LED, adaptacyjny tempomat, podgrzewane fotele z przodu. No generalnie nie ma tutaj jakiegoś przepychu jak w testowanym Advance, które wprowadza chociażby adaptacyjne światła, naturalną skórę na fotelach czy wyświetlacz head-up, ale kupując wyjściową wersję realnie niczego już na pokładzie nie brakuje. Advance kosztuje 210 400 zł, a po środku za 199 900 zł znajduje się odmiana Sport, która wprowadza wspominane dodatki stylistyczne i kilka rzeczy funkcjonalnych, jak elektryczna klapa bagażnika, ale generalnie pod tym kątem tych rzeczy funkcjonalnych od Elegance specjalnie się nie różni. Jak na Hondę przystało, poza półkami wyposażeniowymi możliwość zamawiania pojedynczych rzeczy ogranicza się do akcesoriów. Egzemplarz, który prezentuje w topowej konfiguracji wraz z lakierem Metallic, przełożył się na cenę wynoszącą 213 400 zł. ZR-V w najrozsądniejszej moim zdaniem odmianie Elegance można mieć też za 2529 zł miesięcznie w leasingu operacyjnym w ofercie partnera Wahacz TV, czyli firmy Carlis Polska. Taką ratę uzyskać można przy 20% wpłacie własnej, 4-letnim okresie leasingu i 30% wykupie końcowym. Dla widzów kanału przygotowali oni też możliwość podstawienia za darmo wybranego auta pod wskazany adres. Wystarczy wpisać w uwagach do zamówienia kod Wahacz Free i działa na całą ofertę, też na auta w wynajmie długoterminowym. Link do strony z ZR-V wraz z kodem do skopiowania wrzuciłem w opisie filmu. Bez względu na wersję wyposażeniową pod maską Hondy ZR-V pracować może wyłącznie jeden układ hybrydowy, który znany jest z Civica i generuje 184 konie mechaniczne. Testowany model to zwykła hybryda HEV, co oznacza, że nie można jej ładować z gniazdka, ale oferuje za to możliwość podróżowania na krótkich dystansach wyłącznie w trybie elektrycznym. Układ nazywa się iMMD i opiera się silnik benzynowy o pojemności 2 litrów i mający 4 cylindry, a także silnik elektryczny, który to w większości sytuacji ma za zadanie napędzać koła, a energia do niego dostarczana ma być przez silnik spalinowy. Dzięki temu, że benzyna nie jest bezpośrednio powiązana z kołami, to może ona pracować w lepszych dla siebie warunkach, a dopiero przy dużym obciążeniu, na przykład jadąc wysokimi prędkościami, silnik spalinowy zaczyna też wprawiać koła w ruch. Taki projekt ma sprawić, że samochód będzie reagował na wciskanie gazu w stylu modeli elektrycznych i chociaż nie powiedziałbym, że mamy tutaj do czynienia z zachowaniem jak w 200-konnym prawdziwym elektryku, to auto, zwłaszcza przy miejskich prędkościach, jest naprawdę żwawe. W trybie sportowym tak przyspiesza od 0 do setki.
oraz tak od 90 do 140 km na godzinę. Ogólna dynamika ZR-V jest przy normalnym stylu jazdy dobra i ja w żadnej sytuacji nie czułem potrzeby większej mocy. Jadąc z większymi prędkościami na bezpośredniość reakcji znaną z miasta nie ma już co liczyć, bo układ potrzebuje wkręcenia silnika spalinowego na odpowiednie obroty, by konkretniej przyspieszać, ale robi to odpowiednio szybko i nie wpływa to negatywnie na bezpieczeństwo wykonywania manewrów. Układ hybrydowy gwarantuje też wzorową płynność pracy, ponieważ w ZR-V znajduje się bezstopniowa przekładnia ECVT. Honda jednak zaprogramowała ją tak, aby symulowała zmianę biegów jak w zwykłym automacie i działa to całkiem nieźle, przyznam. To znaczy czasami słyszy się utrzymywanie stałych obrotów podczas np. delikatnego przyspieszania, co jest typowe dla konstrukcji bezstopniowych, ale dzięki dobrej kulturze pracy silnika i tak nie zwraca to wtedy na siebie uwagi. Trochę bardziej przyspieszając, jednostka napędowa czasami zmniejsza chwilowo obroty, jakby był wrzucany wyższy bieg i chociaż wsłuchując się można wyczuć w tym sztuczność, to jadąc normalnie odgłosy są ok i nawet jeśli ktoś nie lubi piłowania silnika i monotonnego dźwięku w autach ze skrzynią CVT, to tutaj nie ma co się tego obawiać. Osoby z alergią na trapy końcówek układu wydechowego też mogą w towarzystwie ZR-V czuć się spokojnie, bo mamy tam dwie prawdziwe rury, co w dzisiejszych czasach, i to jeszcze w hybrydzie, jest czymś unikalnym. Pod kątem spalania najlepiej układ hybrydowy wypada przy niskich prędkościach, ponieważ w Warszawie bez żadnego eco-drivingu uzyskiwałem rezultaty w okolicach 4 litrów na 100 km. Komputer stara się tak operować pracą benzyny, aby utrzymywać naładowanie akumulatorów w okolicach 40-60% i zgromadzoną energię wykorzystuje głównie do wchodzenia w tryb elektryczny podczas lekkiego przyspieszania, utrzymywania prędkości albo powolnego toczenia się np. w korkach. Gdy energii było więcej, to udawało mi się tylko na prądzie przyspieszać w rozsądnym tempie, np. ruszając spod świateł do okolic 50 km na godzinę, ale zazwyczaj benzyna wkraczała do akcji przy około 30-35 i widać, że konstruktorom nie zależało na maksymalizowaniu elektrycznego przyspieszania, tylko aby ogólnie hybryda swoją pracą później obniżała spalanie i w terenie zabudowanym wyszło to bardzo dobrze. Powyżej 50-60 km na godzinę bez udziału benzyny podróżować można wyłącznie utrzymując prędkość albo delikatnie przyspieszając i częściej spalinowiec wkracza do akcji, ale wciąż na zwykłych drogach pozamiejskich uzyskiwałem rozsądne spalanie w okolicach 5-5,5 litra na 100 km. Na drogach szybkiego ruchu już silnik benzynowy musi brać na siebie zdecydowanie więcej i wtedy zużycie paliwa wyraźnie rośnie, bo na ekspresówkach przy 120 km na godzinę komputer pokazywał około 7-7,5 litra, a przy prędkościach autostradowych było to już okolice 8,5-9 litrów. Wtedy też mocniej ładowany jest akumulator i poza miastem czasami komputer pokazywał aż 100% naładowania. ZR-V jest zbliżone do Civica jeszcze w jednym obszarze i jest nim sposób prowadzenia, ponieważ czuje się, że pomimo podwyższonego nadwozia ludzie z Hondy zdecydowanie starali się uzyskać poziom niższych samochodów i trzeba ich za to pochwalić, bo ZR-V jak na crossovera prowadzi się naprawdę dobrze. Mamy w nim lekkie wygładzenie reakcji na ruchy kierownicą, pod którym kryje się jednak dobra precyzja i auto prowadzi się bardzo pewnie, nawet jadąc dynamicznie. Na więcej na drodze pozwala też zawieszenie, które jest dosyć sztywne i na większych nierównościach samochód wyraźniej reaguje, więc testowany model zdecydowanie nie jest propozycją dla fanów efektu tak zwanego płynięcia po drodze, ale według mnie ogólny poziom wygody w ZR-V jest dobry i wystarczający, jeśli tylko ktoś wie model o jakim charakterze kupuje. Dzieje się tak ze względu na to, że auto nie jest zbyt twarde i na niewielkich nierównościach nie ma nieprzyjemnego dobijania i są one skutecznie neutralizowane, a koła z dosyć grubymi oponami jeszcze poprawiają sytuację. Do tego dochodzi możliwość wyraźnego obniżenia fotela i to wszystko powoduje, że ZR-V pomimo tego, że jest bez dwóch zdań crossoverem, to nie prowadzi się za bardzo jak crossover i ten fakt dla części osób będzie dużą zaletą, ponieważ na rynku rzadko trafiają się propozycje z taką charakterystyką. W górnych częściach deski rozdzielczej w ZR-V mamy dobrze wyglądające tworzywa, miękkie, o matowej, miłej dla oka fakturze. Jest też fragment obszyty. Na drzwiach mamy również miękkie materiały na górze. Trochę wstawek z ekoskóry. Znaleźć ją można również na podłokietnikach, które są bardzo miękkie. W niższych częściach kokpitu mamy twarde materiały, nie zwracają one na siebie uwagi. Dobrze wypadają detale. Panel klimatyzacji już chwaliłem też. Ta siatka przy nawiewach, to wszystko jest odpowiednio precyzyjnie wykonane. Na tunelu środkowym nie ma fortepianowej czerni, jest za to kolejny fragment obszyty, bardzo estetycznie się to prezentuje, jeszcze ze skórą,
która obecnie jest na fotelach w testowanej wersji. Jakościowo całość robi bardzo dobre wrażenie. Jeśli chodzi o spasowanie, to podczas jazdy nic złego się nie dzieje, ale fakt zostaje, że naciskając tak na tunel środkowy nie ma problemów, aby sprawić, że będzie on trochę chodził lewo-prawo. Też ekran, gdy się go ponaciska, to się trochę rusza i przy okazji wydaje niepożądane dźwięki, no ale poza takimi nieżyciowymi scenariuszami, szarpaniem różnych elementów, problemów ze spasowaniem się nie odczuwa. Pilot obsługujący system dostępu bezkluczykowego ma niewielką, lekką i rozsądnie zaprojektowaną obłą bryłę. Mamy tutaj w większości czarny, chropowaty, dobrej jakości plastik oraz, to akurat nie jest zbyt rozsądne, zastosowane połyskujące elementy, które łapią wiele niewielkich zarysowań. Lusterka boczne w ZR-V są duże, frontowa szyba też ma odpowiednie rozmiary, nie jest jakoś wyraźnie pochylona, co skutkuje krótkim podszybiem. Maska jest dobrze widoczna z perspektywy kierowcy, jest ona poziomo poprowadzona, taka trochę napompowana. Z tymi przetłoczeniami tutaj przyznam, że gdy się jedzie, to prezentuje się całkiem sympatycznie. Widoczność na boki jest dobra, z tyłu mamy dodatkową szybkę poprzekątnej, ale słupek i tak jest całkiem masywny. Tylna szyba jest sporych rozmiarów, jej dolna krawędź nie kończy się przesadnie wysoko. Do ZR-V nie przewidziano systemu kamer 360 stopni i jest to rozczarowujące. Też jakość kamery, którą dostaliśmy, czyli tylnej, pozostawia wiele do życzenia. Rozdzielczość jest niska, ten obraz jest rozmazany. W nowym modelu jeszcze za takie pieniądze zdecydowanie oczekiwałbym czegoś więcej. Na szczęście wciąż mówimy tutaj o poziomie, który jest w pełni używalny. Mamy też kilka widoków do wyboru z rozsądnie kontrolowanym polem widzenia i podoba mi się też w tych widokach to, że gdy wybierzemy sobie któryś, to po ponownym uruchomieniu samochodu pamięta on naszą decyzję. To znaczy pamięta tylko jeden z tych dwóch, ten nie jest zapamiętywany, co jest rozsądne, biorąc pod uwagę, że przydaje się tylko w bardzo specyficznych sytuacjach. Układ kierowniczy ZR-V jest bardziej dostosowany do jazdy z większymi prędkościami, co skutkuje tym, że gdzieś na parkingach kierownica pracuje w tym modelu z dosyć zauważalnym oporem. Wciąż nie jest on oczywiście taki, aby można było się zmęczyć, ale też nie czuje się tutaj lekkości i żwawości pracy z miejskich modeli, a też wybór trybów jazdy nie wpływa na zachowanie układu kierowniczego i nie mówię tutaj tylko o zmiękczaniu jego pracy, ale też o utwardzaniu w trybie sportowym i w ZR-V z grubsza zawsze dostaje się takie same wrażenie, jeśli chodzi o właściwości jezdne. Tryby jazdy zmieniają tylko to, jak działa układ hybrydowy. W mieście ujawnia się też najbardziej przeciętny promień skrętu tego modelu. Dekoracyjne oświetlenie we wnętrzu ZR-V składa się z LEDowych pasków na drzwiach, one się najbardziej wyróżniają, mamy też podświetlone przestrzeni na nogi, tego w kamerze nie widać, są lampki na podsufitce oświetlające tunel środkowy od góry, tego też nie widać, dobrze dostrzec można za to lampkę oświetlającą półkę na tym tunelu środkowym, nie można modyfikować zarówno kolorystyki tych dekoracyjnych elementów, jak również instrumentów pokładowych, one są zawsze białe, co tworzy tutaj neutralny, ale moim zdaniem taki schludny, przyjemny dla oka nastrój. Wszystkie przyciski i przełączniki doczekały się swojego źródła światła, to też wypada zaliczyć na plus. Z przodu w testowanej Hondzie wszędzie umieszczono LEDy, segmenty do jazdy dziennej mają dosyć prosty projekt, a sąsiadujące z nimi kierunkowskazy w każdej wersji wyposażeniowej są dynamiczne. W kierunkowskazach w bocznych lusterkach też siedzą diody. Z tyłu również występuje wyłącznie ta technologia i w tej części nadwozia znowu światła oparte są o mało skomplikowany kształt. Sprawia to, że ZR-V po zmroku nie wyróżnia się jakoś specjalnie, ale wygląda ok i nie ma tutaj niczego, do czego można by się przyczepić. Adaptacyjne światła LED w Hondzie ZR-V mają tak wycinać fragmenty wiązki, aby nie oślepiać innych kierowców i zarazem maksymalizować doświetlanie poboczy. Jak na współczesne standardy wychodzi im to średnio, ponieważ pobocza, gdy wygaszony jest środek drogi, nie są jakoś bardzo mocno doświetlone. Wciąż jednak jest jaśniej, zwłaszcza z prawej strony, więc jest to pomocne podczas jazdy po zmroku. Jeśli chodzi o zachowanie komputera, to moje nocne przejażdżki przypadały w większości akurat na atak zimy, więc mogło to wpływać na widoczność i to, jak reagowała kamera, ale świetlny tunel, jak na mój gust, był tworzony trochę zbyt późno, nawet w prostych sytuacjach, bez żadnych dodatkowych źródeł światła. Gdy testowałem adaptacyjne LEDy w nowym Civicu, radziły sobie one pod tym kątem bez zarzutu, a ponieważ rozwiązanie to zdaje się być wspólne w obu modelach, to w przypadku ZR-V skłaniam się ku wpływowi warunków atmosferycznych. Wciąż jednak Honda ma trochę do nadrobienia względem najlepszych świateł adaptacyjnych dostępnych na rynku.
Z tyłu, gdy ustawiam przedni fotel pod siebie i siadam za sobą, to na nogi mam taki spory zapas wolnej przestrzeni. Panoramiczny dach, obecny w egzemplarzu testowym, obniża linię tego dachu, ale na szczęście tutaj się ona podwyższa już, a moja głowa w naturalnym ułożeniu ląduje tutaj i jeszcze od podsufitki dzieli mnie wtedy taki bezpieczny margines. Tunel środkowy w testowanym modelu praktycznie nie istnieje. Tylna kanapa prezentuje się tak. Została ona wyposażona w rozkładany podłokietnik. Tylne drzwi mają standardowy kąt rozwarcia i nie wymagają przesadnie dużo siły, aby je skutecznie zamknąć. Niestety gorzej sytuacja wygląda z przednimi, ponieważ tam, jak na współczesne standardy, musiałem używać więcej siły, aby nie dochodziło właśnie do takiej sytuacji, więc mogłyby one być lepiej wyważone. Pojemność bagażnika w Hondzie ZR-V to 380 litrów. Dostajemy w nim niski próg załadunkowy, duży otwór, a także regularne kształty. Po bokach w kufrze mamy po haczyku na jakieś torby. Z prawej strony znajduje się też gniazdo 12V. Pod podłogą jest niewielki schowek, a zestaw naprawczy ukryty został z lewej strony. Maksymalne zdolności ładunkowe samochodu do linii dachu po złożeniu drugiego rzędu siedzeń to 1301 litrów. Dostaje się wtedy podłogę z jedynie minimalnym uskokiem. Podsumowując, Honda ZR-V wiele osób może już na wstępie odstraszyć swoją ceną minimalną. Analizując te kwoty, warto jednak brać pod uwagę, że model ten ma dobre wyposażenie w standardzie i też całkiem mocną hybrydę, więc jeśli ktoś planuje i tak kupić auto tego typu na tak zwanym wypasie, to różnice się zmniejszają i w Hondzie po prostu będzie mniej zabawy w konfiguratorze, no ale wciąż fakt zostaje, że cennik od 190 tysięcy złotych to odważna decyzja Hondy. Jeśli da się jednak temu modelowi szansę, to okazuje się on bardzo udanym samochodem, zwłaszcza dla osób szukających bardziej angażujących właściwości jezdnych w crossoverze, bo poza modelami w stylu Alfy Romeo Stelvio trudno jest spotkać podwyższony model, który tak przyjemnie się prowadzi. A do tego dochodzi jeszcze udany układ hybrydowy oraz przystępna, nieprzekombinowana obsługa. I to wszystko, co przygotowałem o ZR-V. Dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że jego test się podobał. Jeśli tak było, zachęcam do dania temu filmowi łapki w górę. Będzie mi z tego powodu bardzo miło. Zainteresowanym przypominam o Carlis, polskiej ofercie. Jeśli ktoś nie ma, to zapraszam również do subskrypcji kanału, ponieważ kolejne materiały na Wahacz TV pojawią się już wkrótce. Na razie!